Cześć, witam Was Frabi, Retrogralnia. Dzisiaj będziemy grać z użyciem Power Stripe'a, specjalnego kontrolera do Atari 2600. A na początek standardowe wspomnienie, że byłoby nam bardzo miło, jakbyście wpłacili coś nam na Patronite, wsparli nas tam regularnie. Dzięki temu możemy na przykład wyszukiwać różne takie gadżety, które warto przetestować i pokazać Wam w filmach. Akurat ten jest nam wypożyczony przez autora, natomiast jest też bardzo wiele innych gadżetów, których pewnie wypożyczyć nie mamy możliwości, a bardzo chętnie byśmy je potestowali i Wam w filmach pokazali. A teraz o co chodzi? Power Stripe to jest autorski kontroler ruchowy stworzony przez Polaka Whipa, który prezentował na ostatnim Pixel Heaven, no i tam się upoznaliśmy i umożliwił mi jego pokazanie Wam, no i przetestowanie na własnej skórze. Nie jest to żadna reprodukcja, odtworzenie czegoś, co istniało. Jest to całkowicie własny pomysł, który został zaimplementowany współcześnie. Nie było chyba niczego, na czym mógł się wzorować. Nie kojarzysz, Borg, do Twojego kochanego Rambo kontrolerów ruchowych, prawda? Nie. Oczywiście idea pochodzi od chyba najbardziej Power Glove, z tego co rozumiem, było inspiracją tutaj. No i też trochę tak wygląda, zakłada się to w formie niby rękawicy. Natomiast no jest to trochę skromniejsza rękawica. Natomiast działa chyba lepiej od Power Glove, chociaż nie miałem możliwości nigdy przetestować go na własnej skórze. Jak to chodzi? Odpalamy konsolę. Odpalamy grę. A jeszcze resecik. I nic się nie dzieje. Wynika to z tego, że ten kontroler jednak wprawdzie jest ruchowy, ale nie jest bezprzewodowy, więc wypadałoby go podłączyć. I gramy nie wspomniałem, że teraz gramy w Ironmana. Wiecie, że Iron Man wygląda całkiem znajomo. A, nie wspomniałem, że Fire jest tutaj w rękojeści, w pasku jakby, namocowany na pasku, więc można być go trudno znaleźć, ale jest to w miarę dogodna lokalizacja. O, się Borg zainteresował. Dobra gra, widzę. Tak. No tutaj oczywiście nie ma co udawać, że Iron Man to jest też chyba przygotowany z myślą, jest Whip nawet, tak, czyli to jest jego, powiedzmy, brandowana produkcja. Oczywiście nie całkowicie od zera, bo jest to hack River Raida, który uznał, że będzie dobrą grą do prezentacji możliwości tego urządzenia. I myślę, że dobrze wybrał, no ponieważ właśnie jest to gra, gdzie jest najważniejsze lewo-prawo. Wprawdzie góra-dół też ma jakieś znaczenie, ale tak naprawdę no, można przejść chyba całego River Raida nie używając góra-dół. Hamuj. No, sam mnie tu dekoncentrujesz. Ale góra jest jakby dla mnie odwrotnie intuicyjnie. Teraz przyspieszam, robiąc coś, co ja uznaję do dołu. A żeby zahamować, tak, to jest tak. A tak przyspieszam. No oczywiście jest trudno, jest to czułe. Tak, to nie jest sterowanie analogowe w żaden sposób, to po prostu mapuje Twoje ruchy na sygnały joysticka, no bo ta gra nie jest, sterowanie w tej grze nie jest w żaden sposób zmodowane. Zadziała to też z oryginalnym River Raidem albo jakąkolwiek w zasadzie inną grą na Atari, ale rzeczywiście jest to dosyć dobry wybór. Da się w to spokojnie grać. O, teraz zwolniłem niechcący. No nie wiem, jak byłoby w dalszych, trudniejszych levelach. Myślę, że byłby hardcore tam, gdzie trzeba manewrować. Natomiast na pokazanie właśnie na imprezie na przykład możliwości tego urządzenia jest to doskonały wybór. Chcesz, Borg? Co? Pokaż. Powiedz River Raid prawie. Chcesz siąść? Czy dostająco? Fire jest gdzieś na tym? Musisz wyczuć pod chyba środkowym palcem najlepiej. Masz tam kawałek do niego idący. Nie, tutaj. Ale chyba to lepiej odchylić. Nie, ale chyba tym palcem. Który to jest palec? Ten od faka. Ty masz rację, tak jest lepsze. O kurde. Dobra. No, początek musiał taki być.
Kurka ładna. Nie jest łatwo. Pytałem też twórcę, skąd pomysł na hakowanie River Raida i robienie Ironmana. Wspominał, że jest fanem uniwersum Marvela i ta River Raid przypomina jedną ze scen nalotu z filmu Iron Manie. Ja tu nie jestem wielkim fanem Marvela, więc muszę ciężko powiedzieć, że- zweryfikować. Ale Borg widzę, że się wciągnął. Kurde, no jest trudne, dlatego że w rajdzie jest trudno generalnie latać. Tu faktycznie brakuje tego, że to jest cyfrowe, analogowego sterowania, co nie? No tak, no ale to nierealne, bo trzeba by... Ale kurde, Tak, gdyby siła przechyłu powodowała też szybkość Oj! ruchu. tak, No, ale to... Ciekawe, że dałoby się to kurde oszukać takimi jakimiś tutaj programowymi rzeczami. ale Jak jak? Arduino, że na początku takie przerywane daje te fajery. Skończyłem. Nie wiem, czy to dałoby dobry efekt. No, wydaje mi się, że trzeba raczej to fajna rzecz. oprogramować swój mózg, wchodząc po prostu w ten tryb. No tak, ale autor pokazał... Tak. Autor pokazał tylko z tą grą, no ale oczywiście nie byłbym sobą, jakbym nie porobił rzeczy. Nie uciekaj, Borg, bo teraz będziesz pod wrażeniem. Zagrajmy w jedną z najciekawszych gier. O, ty kurde. Czy kiedyś to retrogralnie była recenzja E.T.? Chyba nie, co? Można by ją w końcu nakręcić. W górę jest buczek, jak jest w górę. Podnieś się. Aha. Jak to się wychodziło z tego? Musisz fajerem wypłynąć. Fajer i lecisz w górę. I w górę, w górę. O, to będzie trudne. I lecisz. I nie puszczasz fajera. Cały czas trzymasz i... Trzymałem cały Mówiłem, czas. nie Trzymałem puszczasz cały fajera. czas. I na bok musisz polecieć trzymając fajera. A, no to tego już nie wiedziałem. Fajer do góry. Leć. I trzymając fajer odsuwasz się od tego. A nie, złapał cię ten agent. No dobrze. E.T. jest na pewno świetną grą, natomiast jednak wymaga joysticka. Abi po prostu nie umie grać. Poszukajmy dalej. To jest jeszcze jeden hardcore. Co ja tu mam? To chyba... Myślę, że to się nie włączy. O nie. Bo ten Pac-Man się zepsuł Oj. i nie mogę znaleźć drugiej kopii. No to co? Jedna z moich bardziej lubianych przeze mnie gier. Znowu to nie jest dobry wybór, bo w Moon Patrolu trzeba precyzyjnie skakać. No ale działa. Gdyby jeszcze było skakać, można było spokojnie grać. A teraz był nieplanowany skok. Słabo, panie, słabo. No ale się da. Udało mi się skoczyć. Ten skok, dobra, to był skok nieplanowany, ale prawidłowy. Teraz zaczęło mi się skakanie, mam wrażenie. No nie, jak widzieliście już tak, lewo-prawo to jest kwestia wprawy. Góra-dół to jest moim zdaniem kwestia szczęścia. Solaris nie znam tej gry, chociaż odpaliłem ją na chwilę i stwierdziłem, że jest to ciekawa gra, której muszę trochę czasu poświęcić. Wprawdzie nie wiem, o co w niej chodzi, ale jest graficznie bardzo atrakcyjna. Tutaj się dzieją jakieś cuda, których nie rozumiem. Więc myślę, że Solaris może gdzieś wystąpi. Natomiast samo sterowanie wydaje się tutaj działać dobrze, tam gdzie lewo-prawo wystarczy znowu. A w tej scenie chyba wystarczy. Czyli powinienem tego gościa uratować? Pewnie tak. Jump. I co mam tu zrobić? No nie. O Solaris zdecydowanie muszę poczytać, natomiast znowu ruch lewo-prawo jest bardzo solidny. I do Solaris jest całkiem możliwe, że wrócimy. Ale jak znacie, dajcie mi znać w opisie, czy to jest dobra gra. Warta zainteresowania. Co to jest? Dobra, to będzie tyle Atari 2600. No jak widzicie, akurat tutaj może trochę złe gry wybrałem. Takie akurat spadły mi w ręce poza tą dedykowaną jakby, czyli River Raidem tak naprawdę.
gra się ciężko, no ale jak mówię, jeśli grała tylko lewo i prawo, myślę, że Space Invaders powinny tutaj się nieźle sprawdzić, Galaxian, to kontroler ma całkowicie sens. To teraz pokombinujmy jeszcze z innym sprzętem, zobaczmy czy, no musi, ale zobaczmy w praktyce, czy działa na przykład z Commodorkiem. Jak wspominałem, jest to urządzonko do Atari 2600, no ale tak naprawdę Atari 2600 stworzyło standard joysticka, który był później używany przez wielu producentów, więc nawet jakby autor tego nie chciał, to nie mógł tego sprzętu zrobić pewnie niedziałającego z innymi urządzeniami. I teraz spróbujemy trochę masochizmu, czyli użyjemy tego w różnych aplikacjach na Commodore 64. Najpierw menu Finala, no i to już jest challenge. Musimy przejść do Basica. No oczywiście to nigdy nie było projektowane do zastępowania myszki. No cóż. Było blisko. Final kill. Nie chcę kill. Zaraz mi się skończy cierpliwość, ale tylko jeden przycisk chcę zrobić. To nie był chyba dobry pomysł. Jest! Sukces! No i stacji nie podłączyłem. Więc najpierw tak czysto dla fanu włączymy moją ulubioną grę z Commodorka, więc już wiecie jaką. To oczywiście będzie okropnym doświadczeniem, no ale to nie wina tego sprzętu, tylko że na pewno nie jest to sprzęt projektowany do platformówek. No ale jak mogę nie sprawdzić Giany? No nie byłbym sobą. No to moi drodzy, być może pierwsze w historii gra w Giana Sisters na kontrolerze ruchowym. Prawo, lewo, prawo, lewo. Już mylę. No. Najgorzej ze skokiem. Teraz mu daje się wysoki skok. Trzeba długo trzymać rękę, żeby był dalszy skok. No tak, bo to jest odpowiednik po prostu dłuższego przytrzymania, ale to jest takie nienaturalne, wydaje mi się, to dłuższe przytrzymanie. No nie. No, góra-dół, nie wiem, czy to jest kwestia mojego braku wyczucia, czy jednak te kierunki gorzej tu działają po prostu. Lewo-prawo działa w porządku. Natomiast skakanie, więc zdecydowanie nie jest to do platformówek. Ale chodź, spróbujmy chociaż coś tu zrobić. Pierwszy sukces. No. Nie. Skakanie jak dla mnie to nie działa. W sensie... No dobra. Nie. Nie gramy w Gianę. No ale dobrze. Pomyślmy o grze, w której to mogłoby mieć sens i nawet być użyteczne i przyjemne. I spróbujmy włączyć może Arkanoida. Akurat nie mogłem znaleźć Arkanoida, ale mam tu jego w miarę współczesnego klona. Więc użyjemy tego cudu. Crusher? Nie jest współczesny. Z 91 roku. No, teraz to sterując tylko lewo-prawo, no to już ma to dużo więcej sensu. No, ciągle nie jest proste. Nie jest to super precyzja. Trzeba pamiętać, że nie jest to sterowanie analogowe, tak? Że wydawać się, że to symuluje myszkę, ale to symuluje zwykły joystick, więc to sterowanie nie ma prawa być super precyzyjne. Założyłem odwrotnie. No nie jest prosto, ale myślę, że przy odrobinie wprawy byłem w stanie grać. Czy bym chciał grać, to inna sprawa, no ale jest to ciekawy aspekt. Pewnie można się tego nauczyć i byłoby to całkiem fajne doświadczenie. Natomiast nie jest ono bardzo proste. No teraz gra sama. Odbite. No. Jakoś to idzie. Nie, no nawet mogę powiedzieć, że pewnie mogła być w tym jakaś frajda. Ale game over. Więc Arkanoida i podobnych myślę, że spoko. Tak jak widzieliście na Atari 2600, generalnie myślę, że to ma sens tam, gdzie przede wszystkim rusza się lewo-prawo. A nie trzeba góra-dół, tak? No więc to dosyć prosta zależność.
Na koniec to już totalny hardcore spróbuję zrobić, który wiem, że na pewno nie będzie miał sensu, no ale znowu nie mogę się powstrzymać. W menu też działa, chociaż nie jest to najwygodniejsze. Co może być tym hardcorem, jak myślicie? Użyć tego do tego, czego autor ewidentnie nie zakładał. I odpalimy sobie Geosa, jak tylko znajdę jakąś sensowną wersję. Tak naprawdę nie chodzi mi o Geosa, bo to wiem, że to będzie doświadczenie straszne, jak już widzieliśmy na finalu. I raczej nawet nie dam rady tutaj nic sensownego zrobić, przynajmniej nie w rozsądnym czasie. W tej chwili akurat działa całkiem. Natomiast to, na czym mi zależy, to GeoPaint. Chcę zobaczyć, czy da się tym malować. Przecież mogłem użyć też Art Studia, ale... I co, domyślnie mamy, mam nadzieję, rysowanie, bo wybór narzędzia, trochę to zbyt luźny ten pasek. Dobrze, nie trzeba trzymać przycisku w Geosie, co trochę nam to ułatwi, tylko odklikać. No dobra. Linia, pionową linię jestem w stanie narysować, skośną też. Można to uznać za sztukę nowoczesną. I tylko tyle. Niestety. Nic trzymającego się kupy tu nie narysuję. Chociaż jak widzicie, to działa. Znowu, gdybym mógł rysować tylko linię w lewo i w prawo, to miałoby sens. Natomiast jak już muszę rysować w górę, już nie mówiąc o skosach, to już jest masakra. Okej, no to wracamy do Atari 2600. Spróbujemy jeszcze znaleźć jakieś gry, które są trochę odpowiedniejsze, oprócz dedykowanego Ironmana. Ta gra to chyba Demon Attack, albo jakoś podobnie się nazywa, nie ma tej planszy tytułowej. Ale ta gra właśnie, pamiętam, że jest tylko lewo-prawo, czyli trochę jak taki jakiś klon Space Invaders. I to ma sens. Ściszę trochę. I w tą grę bym powiedział, że gra się wręcz optymalnie. Statek, nie ma żadnych przeszkód poza strzałami. Dokładnie w tą grę można... joystickiem będzie ciągle łatwiej, ale próg wejścia jest bardzo niski, więc jak widać, jeśli gra ma lewo-prawo jako podstawowe i to nie musi być sterowanie super precyzyjne, tak jak w River Raidzie, że tych przeszkód jest bardzo dużo, to jest troszeczkę trudniej, chociaż oczywiście się da, natomiast tutaj można nawet bez większej wprawy zacząć grać, więc całkiem fajne rozwiązanie. Pięknie. Kolejny przykład, niestety nie mogę znaleźć teraz oryginalnego Space Invaders, ale kolejny przykład gry lewo-prawo, gdzie ta rozgrywka jest wręcz naturalna. Nie mam pojęcia, co to jest za produkt, bo akurat teraz używam multikarta. Nie jest to jakaś strasznie ambitna gra, zapewne ma symulować strzelnicę. Pewnie Shooting Gallery się nazywa albo coś. I tu się gra bardzo dobrze, więc jak widzicie, jeśli takich gier właśnie lewo-prawo na Atari nie brakuje, więc spokojnie da się znaleźć produkcje, w których ten kontroler naprawdę się ładnie sprawdza i gra się przyjemnie. Natomiast, jak wspomniałem, raczej nie powinny być to platformówki, ani inne gry, gdzie góra-dół, szczególnie precyzyjna, jest bardzo istotna. No cóż, to chyba tyle na dzisiaj o Power Stripe'ie. Tu jeszcze można rzucić okiem na pudełko. To jest chyba recycling pudełka po czymś innym. Power Snack. Chociaż też Power. Tutaj mamy naklejkę z informacjami i logiem WIP-a. W ogóle widać fajnie, że jest... wygląda to, tak mógł wyglądać sprzęt z epoki, tak? Jest plastik dopasowany kolorystycznie, jest oryginalny font i styl. Tak by wyglądał kontroler ruchowy, gdyby wyprodukować go w czasach świetności Atari 2600. Co jeszcze? Jeśli byście chcieli taki sprzęcik sobie sprawić, to w opisie filmu znajdziecie namiary na profil facebookowy WIP-a, który to tworzy, i jego maila. Nie ma żadnego oficjalnego sklepu, po prostu jeśli chcecie, trzeba do autora napisać, zapytać, czy ma na stanie, jeśli nie ma, czy wam zrobi i jaka będzie cena. Cena się może zmieniać, więc nie podaję jej tutaj. Nie jest to coś super taniego na pewno, ale kosztuje więcej tyle, co inne współczesne retro gadżety, więc nie jest to sprzęt, który każdy musi mieć, ale jeśli lubicie takie zabawy, jest to na pewno unikalna możliwość pogrania w kontrolerem ruchowym w gry, które nikt nigdy o tym nie myślał, i działa to przy pewnych założeniach, które wspomniałem, całkiem nieźle, więc jak lubicie takie dziwy, polecam wam to. Z tej strony Frabi, Retrogralnia.
Gotowe!